Szanowni Państwo, jestem elektrochemikiem. Wiem, że zabrzmiało to, jakbym właśnie oznajmił, że zapadłem na jakąś terminalną chorobę, jednak nic z tych rzeczy. Ubolewam jednak nad faktem, iż kiedy wspominam o tym ludziom nie w temacie, to często się zdarza, że pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to to, co widzicie Państwo na pierwszym z obrazków. Podczas gdy elektrochemia oferuje o wiele więcej. Nasz technik zwykł mówić, że jest to chemia, w której całą robotę wykonuje prąd. Otóż chciałbym pokazać Państwu wszechstronność tej dziedziny nauki na podstawie protoplasty współczesnych baterii, czyli ogniwa Daniella. Składa się ono z dwóch metali zanurzonych w roztworze własnych jonów. Jest tam cynk i miedź. Na ich powierzchni dochodzi do ciągłej wymiany. Jony, przyjmując elektrony, pojawiają się nam na powierzchni, a atomy metalu mogą przedostać się do roztworu z powrotem, tworząc jony i te elektrony oddając. Teraz cynk jest bardziej aktywniejszy od miedzi, więc chętniej będzie ulegał rozpuszczeniu do jonów. I gdyby spiąć te dwa metale teraz w obwód elektryczny, to dostaniemy napięcie, przepływ elektronów, a tym samym prąd elektryczny. Ale wiecie co? Mam tutaj jeszcze ciekawszą wersję. Można by podpiąć do tego zewnętrzne źródło energii elektrycznej i wymusić, żeby te procesy przebiegały odwrotnie. No i właśnie w ten sposób przemysł galwanotechniczny bardzo podobną metodą tworzy warstwy cynkowe. Jednak ten przemysł nie ogranicza się jedynie do powłok cynkowych, ale również takich, które nie są stworzone z metalu. Teraz weźmy taki metal rodem z kosmosu, tytan. Na jego powierzchni praktycznie zawsze występuje cieniutka warstewka tlenkowa, która ogranicza działalność środowiska na to pod kątem korozyjnym. I teraz, gdyby włożyć taki metal do roztworu i przyłożyć do niego dodatni biegun napięcia, to elektrony zawarte w metalu poczują coś takiego jak człowiek oblany benzyną i podpalony. No, pierwszy ich instynkt po prostu wiać, gdzie pieprz rośnie, tak? Ale kiedy elektrony opuszczają metal, to ten metal musi przejść w jon i dostać się do roztworu. Tylko że tytan, jak spotka się z wodą, to momentalnie tworzy tlenek, który od razu się tworzy na powierzchni, pogruba naszą warstwę pasywną. Jednak nie możemy tego procesu prowadzić ile chcemy, gdyż jak będziemy zwiększać napięcie, to w końcu dojdzie do takiego momentu, że dojdzie do przebicia, powstania łuku elektrycznego. I wtedy dzieje się prawdziwe piekło, które my nazywamy plazmowym utlenianiem elektrochemicznym. No, dzieje się tam bardzo wiele, ale między innymi jesteśmy w stanie wciągnąć jony z okolicy takiego metalu w strukturę warstwy. I gdyby wśród tych jonów był wapń i fosfor, to okazuje się, że mamy powierzchnię bardzo podobną do części gąbczastej ludzkiej kości. I w ten sposób, proszę Państwa, przez chemię i elektrony dotarliśmy do powierzchni bioaktywnej. Dziękuję Państwu.